jestem Staszek, mieszkam w Brzesku. Na co dzień jeżdżę Mercedesem w firmie transportowej. Jest to moja pasja, a równocześnie praca, którą dzielę z obowiązkami życia codziennego. Kiedy wracam w piątek z trasy, odstawiam ciężarówkę pod płot i wtedy przychodzi czas na Nissana. Jest to oderwanie od codzienności, codziennych obowiązków, pracy. Tylko wsiadam w niego i jadę sobie na przejażdżkę. Niektórzy ludzie mówią, że no każdy samochód w sobie ma to coś. I ja to coś zaobserwowałem w japońskich samochodach. Pierwszym moim samochodem była Toyota Celica, którą kupiłem jeszcze nie mając prawa jazdy ani 18 lat. To było moje pierwsze auto, które było związane z JDM-em. JDM jakoś zawsze przeplatał się w tych moich samochodach. Zawsze interesowała mnie modyfikacja tych samochodów, drobne rzeczy, inne doloty, inny wydech. Ale niestety zarżnąłem silnik po prostu w tym aucie. To było kiedyś marzenie każdego młodego chłopaka mieć albo Suprę, albo Skyline'a. Myślę, że ze względu też na film Szybcy i Wściekli, który każdy młody chłopak oglądał w tamtych czasach. Jednak padło na Hondę Prelude 5. generacji. Jej linia nadwozia bardzo mi się spodobała. Wcześniejszy właściciel bardzo dobrze zmodyfikował to auto pod względem wizualnym. Ja tylko dołożyłem do niej felgi, które dopełniły całości. Po zlocie przyszła mi myśl, że może bym poszedł w coś innego, w coś bardziej egzotycznego, czego nie spotyka się na polskich drogach. Zawsze moim marzeniem, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, była Toyota Supra albo Nissan Skyline R34. Więc wystawiłem Hondę i zacząłem szukać na różnych forach, na różnych stronach internetowych, nawet zagranicznych, właśnie Skyline'a R34. Natknąłem się na ciekawy egzemplarz, który przykuł moją uwagę nietypowym wizualnie stylem. Czarna maska, biały samochód. Zadzwoniłem do gościa. Okazało się, że auto jest dostępne, można przyjechać. Wysłał mi szczegółowe zdjęcia. Jechałem po to auto ze znajomym, który bardzo dobrze zna się na samochodach i chciałem, żeby on mi też doradził, czy ten samochód jest tego wart, tej ceny. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, nie zastanawiając się długo, jednak wzięliśmy ten samochód. Wiedziałem już bardzo dobrze wcześniej, że to auto będzie po prostu takim moim odzwierciedleniem. To, co chciałem pokazać w Toyocie, to, co chciałem pokazać w Hondzie, chciałem przełożyć na to, co będzie modyfikowane w Nissanie, czyli chciałem zrobić ładny silnik, żeby był klarowny, ładnie się odznaczał w aucie. Na pewno chciałem podwyższyć moc, wrzucić jakieś ładne, ciekawe felgi, które nie są spotykane lub są spotykane, ale nie w tym aucie. Ten konkretny egzemplarz ma 450 koni, ma wymienioną turbinę, wymieniony układ dolotowy i zmodyfikowany układ wydechowy.
Jest tu zawieszenie gwintowane, co umożliwia mi podnoszenie oraz opuszczanie samochodu. Czarne dokładki, które są zamontowane na dole, side skirty tak zwane, splitter przedni oraz dyfuzor zrobił mi zaprzyjaźniony kolega Waldi z firmy W-Customs. Była to jego koncepcja, jego wizja, ja mu tylko zostawiłem auto. Przy odbieraniu auta był po prostu efekt wow. Jak to auto teraz wygląda, nabrało takiego charakteru. W niektórych autach są montowane customowe lotki. W bardzo dużej ilości aut nie podoba mi się to, jednak w tym egzemplarzu, który ja mam, ta lotka oddaje ten styl kultowych japońskich samochodów, które jeździły i jeżdżą dalej po Japonii. Chęć do modyfikowania jest takim odcięciem się od rzeczywistości, że mogę pokazać to, co mi się podoba. Niekoniecznie komuś innemu się będzie to podobać. Grunt, żeby mi się to podobało i miało to jakąś spójność ze sobą. Samochód służy mi głównie jako showcar. Jest to showcar, który wystawiam na różnych eventach, zlotach charytatywnych, czy też do weekendowej głównie jazdy. Najlepiej jak mam pustą drogę, wtedy nie myślę o niczym, siadam za kółko i po prostu czuję się taki wolny. Najbardziej lubię odgłos turbiny i odgłos US-Gate'a, który pcha te spaliny w podłogę, w asfalt. Jest to naprawdę ciekawy i nietuzinkowy dźwięk. I aż czasem, powiem szczerze, że ciarki przechodzą po plecach, jak słychać właśnie odgłos tej turbiny, odgłos tego US-Gate'a, odgłos tego blow-offa. To jest coś, czego po prostu czasem nie da się opisać, tylko trzeba to spróbować i trzeba się przejechać. Tam ciągnie mnie do tej jazdy i tak jak dlatego, że jestem kierowcą ciężarówki, to zawsze ta droga to jest taki, jakby powiedzieć, mój drugi dom. Ludzie bardzo, bardzo pozytywnie reagują na to auto. Czasem jak zajeżdżam na stację, ludzie pytają, co to jest za auto, jaką to ma moc, ile to ma do setki, ile to pali głównie i robią po prostu zdjęcia. Po każdym wyjeździe, czy to na event, czy to na przejażdżkę, zawsze przed wjazdem do garażu gruntownie myję auto i je osuszam. Ten lakier jest oryginalny, taki przyjechał z Japonii i chciałbym to auto zachować w jak najlepszej kondycji, ponieważ tych aut już nie będzie i takich aut już nie produkują niestety, a powinni. Jestem bardzo zadowolony z finalnej wersji, ale nie skończy się to na pewno na tym, co jest teraz. Dojdą inne felgi, oryginalne japońskie felgi. Będzie żebrowana maska od GTR-a i myślę również o klatce bezpieczeństwa, ale to jeszcze jest do gruntownego przemyślenia. Zachęcam do subskrypcji oraz lajkowania, komentowania kanału Autoportret.